No wie pan, ja myślę, że my tutaj dzielimy nasze uczucia do gór i to, czym one dla nas są, no, setkami tysięcy, jeżeli nie z milionami. Z milionami Polaków mamy te cudowne Tatry, takie Alpy w miniaturze. Wśród kompozytorów zainspirowanych urodą polskich gór szczególną pozycję zajmuje Wojciech Kilar, autor Krzesanego, Kościelca, Siwej Mgły i wielu innych kompozycji nawiązujących do folkloru Tatr i Podtatrza. Wojciech Kilar w roku 2012 obchodzi swe urodziny. 80 lat temu urodził się we Lwowie. Jednym z wydarzeń jubileuszu mistrza był koncert podczas Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej, który odbył się 13 października w sali Bielskiego Centrum Kultury, a był on poświęcony w całości kompozycjom Wojciecha Kilara. Z kompozytorem rozmawialiśmy podczas przerwy. Niezwykłością naszych i słowackich oczywiście też Tatr jest, spoza pięknem gór, jest to, jaką ona zrodziło fantastyczną muzykę ludową. Ta kapela góralska, no jest to coś absolutnie, jeśli chodzi o inspirację folklorystyczną, no strasznie podniecającego, strasznie wciągającego i ja myślę, że głównie, no niezależnie od sympatii, no mojego łażenia po górach, pani umiłowania gór, no to jest fascynacja tą muzyką jednak, fascynacja tą muzyką góralską, która jest no jedyna w swoim rodzaju. Folklorów jest wiele, ale ten wydaje mi się szczególnie fascynujący właśnie przez to, że się posługuje instrumentami tymi, które są no, w naszym, że tak powiem, codziennym użytku, jeśli można tak brzydko powiedzieć, mianowicie niczym się nie różnią w zasadzie od instrumentów tych, które widzimy i słyszymy na sali filharmonicznej. Dlatego to jest tutaj jest wspaniałe spotkanie tej muzyki, nazwijmy ją filharmoniczną, z tą muzyką ludową, robioną, często to niedobre słowo, robioną, ale no przez amatorów właściwie, przez amatorów. To jest prawdziwy skarb ta muzyka, zwłaszcza te smyczki, jest ogromna tradycja właśnie utworów smyczkowych w muzyce klasycznej od setek lat i jednocześnie tutaj się zbiegło właśnie z tą tradycją właśnie muzyki ludowej. Co to są góry? No, ja to już powiedziałem kiedyś, że to jest banał, że góry to jest wolność, to jest dosłownie jak się, ja widzę jak no podchodzę, może już nie teraz, kiedy jestem już w formie no nie dającej się dołożenia po górach, dosłownie posuwając się coraz wyżej, idąc gdzieś tam, spotyka się coraz wspanialszych ludzi. Im dalej się idzie, tym ci ludzie są jakby wspanialsi, ci, którzy poszli dalej, którzy nie zatrzymali się w schronisku na Gąsienicowej, tylko poszli dalej, poszli na Górną Perś, czy idąc do Morskiego Oka, nie zostali tylko w restauracji, tylko poszli właśnie na Rysy, poszli na przełęcz pod Chłopkiem. No to jest jednocześnie nasze życie no, artystyczne i życie, ja mówię ciągle nasze, dlatego że jak mówię, zafascynowanych górami jest wielu. To jest no, nie wykorzystać takiego skarbu, jakim jest ta muzyka góralska.
inspiracje. Oczywiście, że są też inspiracje, że tak powiem, no ogólne, te, które są zawsze, że mówimy naszą muzyką to, co chcielibyśmy przekazać ludziom, jakieś przesłanie, uczynić tych ludzi, no, ośmielę się powiedzieć, może troszkę lepszymi. I kiedy sięga się do tego przeczystego źródła właśnie, którym jest nasza muzyka ludowa. Nasza muzyka ludowa, która i zarówno świętej pamięci niezapomnianego wielkiego Henryka Mikołaja, no jak i mnie tak zafascynowała. I myślę, że tu mamy zresztą ja myślę, że Henryk, gdyby był tu między nami, a myślę, że jest, to chyba by się zgodził ze mną, że czasem się tak mówi, kto jest takim naszym ojcem muzycznym. To jest, ja myślę, że to jest Szymanowski, Oczywiście nasza muzyka jest trochę inna jest jego muzyka, inna jest moja, inna jest muzyka Szymanowskiego, ale to jest nasz ojciec, to jest nasze źródło.